Siema! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jedną z najlepszych konsol w historii, a w zasadzie według tego, co pokazują statystyki sprzedaży, to absolutnie najlepszą konsolę, jaka się kiedykolwiek ukazała. PlayStation 2 sprzedało się w około 154 milionach egzemplarzy. To jest absolutnie niedoścignionym wynikiem. To świadczy o sile tej konsoli. Przyjrzyjmy się jej zatem nieco bliżej. Konsola PlayStation 2 pierwotnie ukazała się w roku 2000, aczkolwiek wersja prezentowana przeze mnie jest to pomniejszona wersja Slim, która miała swoją premierę w roku 2004. Jest ona znacznie mniejsza od swojej poprzedniczki i wysuwana tacka została tutaj zastąpiona przez napęd otwierany do góry. Konsola napędzana jest procesorem o prędkości 300 MHz. Omówmy teraz budowę czarnuli. Wersja Slim, jak widać, jest bardzo mała, aczkolwiek ciężka. Z tyłu znajdują się 3 porty zasilacza, AV Multi-Out, czyli wyjście na kabel audio-wideo, zasłonięte wyjście cyfrowe, wejście na kabel Ethernet, czyli do internetu, góra nic, dół też nic. Z przodu logo Sony PlayStation, które może się obrócić, ponieważ konsola może być stawiana zarówno poziomo, jak i pionowo. Tu są wejścia na kartę pamięci, wejścia kontrolerów, 2 porty USB, port podczerwieni, łącznik, reset w jednym przycisku. I tutaj jest otwieranie klapki. Klapka się podnosi i ukazuje się nam napęd. Malutka konsolka, napęd zajmuje większą jej część. Bolec na płyty, soczewka. Odczytuje oczywiście płyty DVD. Pod spodem nie ma w zasadzie co opisywać. Jest tu tylko tabliczka znamionowa. Więc tak się prezentuje budowa konsoli. Wspomniałem o gniazdku kart pamięci. Karty pamięci wyglądają tak. Oryginalna Sony 8 MB, Magic Gate i wchodzi sobie tutaj w to gniazdo. A do grania oczywiście potrzebny jest kontroler. W tym wypadku mamy zmodyfikowanego lekko DualShocka, czyli DualShocka 2. DualShock 2 w zasadzie, jeśli chodzi o jego wygląd, to nie różni się on praktycznie w ogóle od DualShocka, jakiego znamy z PSX-a. Natomiast uległ poprawie technicznej. Gałki mają lepszą czułość, przyciski mają również więcej stopni nacisku, a kształt jest bardzo charakterystyczny i chyba wszystkim doskonale znany. Klasyczny już dla konsol PlayStation krzyżak, Select Start, analog, 2 gałki gumowe, klasycznie przyciski trójkąt, kwadrat, krzyżyk, kółko, na górze triggery L1, L2 i z drugiej strony R1, R2. Pad leży w dłoni bardzo wygodnie. Jest to jeden z najlepszych padów moim zdaniem. Gra się nim bardzo dobrze. Bardzo długi kabel. Charakterystyczne zakończenie. To tyle kwestii padów. Gry są oczywiście wydawane na DVD. A więc zobaczcie, jak wygląda typowa gra. Gry na PS2 wydawane są na płytach DVD, bardzo charakterystycznych, niebieskich od spodu. Poza tym jest to zupełnie typowe, czyli zwykłe pudełko plastikowe o standardowym formacie dla płyt DVD. W środku instrukcja, płyta z grą oraz holder, w który można wkładać kartę pamięci. Więc tak prezentują się typowe gry na PlayStation 2. Więc przejdźmy do włączenia konsoli. Konsolę mamy już podłączoną pod telewizor. Zapomniałem pokazać zasilacz. Zasilacz wygląda tak. Jest oczywiście zewnętrzny, jako że konsola jest malutka. W środku nie mógł się zmieścić. Ale dzięki temu konsola również się aż tak bardzo nie będzie grzać. Więc może włóżmy od razu jakąś płytkę. Weźmy gierkę Red Faction 2. Tam widzicie, w holderze leży sobie też karta pamięci. Albo nie, na razie bez zamykania. Bo jeśli bym włączył konsolę z włożoną płytą, to od razu włączyłaby się gra. A ja chcę Wam pokazać menusy. Więc włączymy konsolę. I zobaczymy menusy. Tak oto włącza się menu główne konsoli. I mamy tutaj 2 opcje.
przeglądarkę i konfigurację systemu i browser, nie ma nic. Jak zamkniemy klapkę złożoną płytą, wtedy zaczyna nam odczytywać dysk. O proszę, znalazło dysk. I skoro już włożyłem, no to dzisiaj wyjątkowo zagramy sobie w jedną grę chwilę. Gra, którą wam pokażę, to Red Faction 2. Może kojarzycie FPS. Na Marsie gramy górnikiem. Gra zasłynęła z tego, że da się tu niszczyć ściany. Więc gra z FPS-em. Można i tak. Właśnie z tego zasłynęła ta gra. Wypierdzielania dziur. O, jesteśmy w środku. Ta gra ma bardzo fajny multiplayer. Lubiliśmy z kolegą się tu bawić. Naprawdę przyjemnie się tu gra na dwóch na split screenie. Są fajne areny, fajne bronie. Naprawdę, i jak się jeszcze ustawi dodatkowych botów, dobra gra. O właśnie. To gówno trzeba było zniszczyć. Ale chyba jeszcze coś. Coś mi się tak... A, tamto. No, więc taka gra, nie ma się za bardzo co tutaj rozgadywać. O, przeszliśmy kawałek dalej, teraz będzie loading, więc na tym zakończę granie w Red Faction 2. Podsumowując, konsola świetna, jedna z najlepszych konsol w historii, spędziłem przy niej wiele godzin, nawet dzisiaj można ją jeszcze kupić, nawet nówki jeszcze można spotkać i naprawdę warto. Grafika do dzisiaj może się podobać, oczywiście nie zachwyca już, ale mimo wszystko gry są dobre, rozbudowane, konsola jest warta polecenia, jeśli ktoś jeszcze nie grał, a wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, ale w każdym razie, jeśli ktoś nie grał, to nawet dzisiaj warto zaopatrzyć w PS2, zwłaszcza, że jest niedroga, gry są również tanie, używane gry na serwisach aukcyjnych schodzą po prostu kilkanaście złotych, więc konsolę naprawdę warto kupić, bo jest to kawał historii gier, mnóstwo świetnych tytułów, naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest to po prostu jedna z najlepszych konsol, jakie się ukazały w historii. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, a dzisiaj wszystko. Cześć!